i BPO. O co chodzi, czym się różnią, czym jest podobnie, porozmawiamy dzisiaj z Wami. Będziemy to robić wspólnie z Olegiem i jak już mówiłam, ale dzisiaj będziemy mieli inne podejście. Dzisiaj pierwsza część, porozmawiamy tak o teorii, o co chodzi, jakby o tym korpo ogólnie, a potem chcemy opowiedzieć naszą historię z Olegiem, bo jesteśmy z Ukrainy, tak, i przyjechaliśmy do Polski, szukaliśmy pracy i prawdopodobnie mieliśmy te same problemy, co macie albo mieliście wy na swojej drodze w poszukiwaniu pracy. I chcemy tylko powiedzieć o jednej z opcji pracy dostępnej dla obcokrajowców w Polsce i jaka jest bardzo dobrym takim startem pracy jakby w Polsce i zwłaszcza na różnych etapach, albo jako początkowe takie stanowiska i nawet dla doświadczonych pracowników. To dzisiaj porozmawiamy z Wami, właśnie opowiemy, co to jest BPO SSC, właśnie takie, o co chodzi takie wyznaczenie, czym się różnią, jakie istnieją główne obszary w tym korpoświecie. Oleg Wam opowie, dlaczego w ogóle korpo, dlaczego o tym mówimy i czym on jest taki ciekawy dla nas, Ukraińców, dla obcokrajowców. I porozmawiamy, od czego zależy wynagrodzenie w tym sektorze, a potem w tej sekcji Q&A, to znaczy questions and answers, to porozmawiamy już o naszym takim doświadczeniu. Okej, dobra, no to przechodzimy do jakby, jeżeli powiedzieć, bo BPO i CCS, jakby SSC, przepraszam, nic nie znaczy, tak, takie literki, ale to jakby to i pierwsze i drugie to jest takie dwa skróty, to znaczy BPO to Business Process Outsourcing, a SSC to Shared Services Centers. I o co tutaj chodzi? Co to jest outsourcing? Bo to taki outsourcing, tylko jeden taki zewnętrzny, a drugi wewnętrzny. I jakby najważniejsze w tym wszystkim to, że chodzi o to, że pracowniki zatrudnione jakby w tych dziedzinach, w BPO i w SSC, oni jakby albo mogą być częścią tej firmy, ale pracują jakby na różne działy, albo po prostu to jakaś zewnętrzna firma, jaka pracuje na inną firmę. I to znaczy ten business process outsourcing to taki polega na tym, że firma jakaś zleca zewnętrznej firmie działalność jakiegoś działu, jakiego nie ma u siebie na przykład i po prostu jakby komuś zleca takie zadanie. Jakby najprostszym, tak jak nie mówimy o korpo, najprostszym takim przykładem to może być księgowość taka zewnętrzna, tak, że my mamy firmę u siebie, a nie chcemy zatrudniać księgowej, bo nie wiem, bo księgowa nie ma pracy na cały miesiąc, a jakby tylko robi jakieś raporty parę razy w miesiącu, czy jakieś tam, nie wiem, procesy jakieś prowadzi i to jakby jest najlepszym przykładem takiego BPO jakby w każdej skali, nie tylko w korporacjach. A jeżeli mówimy o shared services, to jakby to samo, tylko ten dział jest jakby częścią firmy, na jaką pracuje. I tym to się różni. BPO to firma jakby inna, nie ta, dla jakiej ona nadaje usługi, tak? To znaczy, jak mówię, że firma, nie wiem, produkuje meble, a księgową zatrudniają z jakiejś firmy, gdzie tylko księgowi. Ale to księgowie taki po prostu dobry przykład, jaki wszyscy rozumiemy, ale to może być każde zadanie. Na przykład firma jakaś duża i no jakby nie najlepszy przykład, ale też na przykład firma sprzątająca, może nie jest, gdy panie, jakie sprzątają, albo panowie, jakie sprzątają w firmie, nie jest częścią firmy, nie otrzymują wynagrodzenia od firmy bezpośrednio. Firma 1 płaci firmie 2, a firma 2 jakby nadaje usługi dla pierwszej firmy. To już będzie takie BPO, tak? I księgowi taki ten przykład. A jeżeli mówimy o shared services, to jak już Oleg powiedział, istnieje kilka kompanii, grupa kompanii, grupa firm,
I ten shared services to taki dział, jaki robi zlecenia, jakby wykonuje zlecenia od różnych tych firm, jakie jest w tej samej grupie. To niby jest częścią firmy, ale otrzymuje od tej firmy, jakby od różnych działów, od różnych firm w różnych krajach na przykład, otrzymuje zadania, tak? I wykonuje. To o tym opowiemy jakby szczegółowo, bo ja na przykład pracuję w Shared Services, ja pracuję w UBS-ie, tak, ale mój dział, on się nazywa Group Internal Consulting i my jesteśmy konsultantami dla różnych działów w UBS-ie, gdzie brakuje, bo my jesteśmy takimi project managerami w takim szerokim zakresie, powiedzmy. I jeżeli na przykład zaczyna się jakiś nowy projekt i potrzebuje ustalić jakieś procesy w firmie, to oni zapraszają nas, my im pomagamy, ustalamy te procesy i potem te ludzie w tych działach już pracują bez nas. Ale nie potrzebują oni swojego takiego jakiegoś specjalisty. Jakby to jest bardzo podobne, tylko chodzi o to, komu płacimy. Płacimy firmie zewnętrznej czy wewnętrznej. Albo można powiedzieć, sorry, Jana, kto jest nasz klient? Na przykład tak. w BPO to nasz klient to różne external, czyli zewnętrzne korporacje, tak? W SSE to jest najczęściej to tylko jedna kompania, która jest właścicielem na przykład naszej grupy, tak? Także tutaj taki można przykład dodać. Tak, okej. Jeżeli mówimy o Polsce, to Polska jest jednym z największych, jestem jednym z liderów, jakbym tak powiedziała, w tej branży, w BPO i CCS. Dlaczego? Dlatego, że to jest część Unii Europejskiej, dlatego wszystkie zakony i te wszystkie reguły, przepisy Unii Europejskiej też jest jakby aplikowane dla Polski. I firmy z Unii Europejskiej szukają pracowników. No i wiadomo, że poziom życia w Polsce i wynagrodzenia, jakby co z tym powiązane, jest niższe niż w innych krajach Unii Europejskiej. Dlatego duża i jakby większość firm przeniosła swoje te działy administracyjne, powiedzmy takie biznesowe, takie BPO i SSS, te usługi, jakie mogą być nadawane w ramach tych działów, przenieśli ich po prostu do Polski. Dlatego Polska jest naprawdę liderem. I teraz chcę wam pokazać troszeczkę taką, widać, ok. Dlatego, że Polska jest takim liderem i ma jakby ponad 240 firm, znaczy nie tylko firm, takich dużych korporacji, jakie nadają usługi w takiej dziedzinie. I przez to, że ich jest tak dużo, to oni nawet stworzyli taki swój związek liderów tego sektora usług biznesowych w Polsce i mają swoją stronę. I jak polecam sprawdzić sobie tą stronę i tutaj jakby pokazuję wam tylko takie logo tych firm największych i najbardziej znanych. Na przykład możecie tutaj widzieć Siemens, z takiego, co wszyscy znamy, Hewlett Packard jakiś, nie wiem co jeszcze tutaj z takiego, Volvo nawet na przykład. I to wszystko jest w Polsce, to znaczy, że dużo procesów takich administracyjnych, jakie nie muszą być przywiązane do kraju, to znaczy, że działalność nie odbywa się bezpośrednio w tym kraju i może być przeniesiona do innych krajów. Prawie wszystkie te kompanie istnieją w Polsce. I dlatego jeszcze raz polecam tą stronę, bo najpierw oni mają listę tych kompanii i mają tam jakby informacje o kompanii, czym te firmy się zajmują. I możecie po prostu sobie, jeżeli będziecie szukać pracy w tym sektorze BPO albo Shared Services, to możecie po prostu sobie przejść na tą stronę i można iść jakby jeden po jednym i otwierać po prostu strony tych jakby firm i każda ma zakładkę career i tam otwierać i szukać jakby po prostu pracy tam już bezpośrednio na stronie tych firm. Jeżeli mówimy o tym, gdzie jest najwięcej, kto są liderami, jakie miasta są liderami w tej branży, to taka pierwsza trójka to Warszawa, Kraków i Wrocław. Okej, bo słyszę siebie.
Okej, to taki liderzy, ale też istnieją dużo jakby takich firm, jest w Trójmieście, w Katowicach i jakby w tej całej aglomeracji, nie mówimy tylko o Katowicach, a też te aglomeracje Gliwice, Zabrze, jakby w tych miastach, w tej całej aglomeracji katowickiej. Nie, to się nazywa Śląska aglomeracja, nie? Jakby oni mają... Śląska ta aglomeracja, oni mają bardzo dużo też takich firm. Na przykład, nie wiem, czy jesteście klientami banku ING, ja na przykład jestem klientem banku ING i ten bank ING ma swoją główną siedzibę nie w Warszawie, co jakby jest naturalne i co bym w Ukrainie, jeżeli zapytacie, gdzie jest główny jakiś office tak, jakiegoś banku, zawsze to będzie Kijów, tak. W Krakowie to niekoniecznie, na przykład ING Bank ma swoją główną siedzibę w Katowicach. No jakby tutaj widzicie nawet tutaj na tej mapie możecie zobaczyć, jakie nawet firmy, gdzie się znajdują. No i tutaj w Krakowie mamy Capgemini, IBM, Shell, ACL, MV, Motorola, Philip Morris, Lufthansa, State Streeta. We Wrocławiu też mają Capgemini, IBM, Hewlett Packard na przykład. Jeżeli mówimy o Trójmieście, to tam też IBM, ale też General Electric na przykład. To jakby też jest super opcja dla inżynierów, nie? Jakby poszukać pracy w takich firmach. Okej, jeżeli mówimy o głównych obszarach, tak, to główne to ten HR-y, procurement, banking, ITO, customer service, różne rodzaje research and analytics i finanse, tak? Jeżeli mówimy o HR-ach, wszyscy jakby, co to HR-y? To te ludzie, jak to się nazywa? Jakby ludzie, jaki poszukują pracowników, tak? Takie rekruterzy. I nie tylko rekruterzy, bo z HR-ami jakby to nie tylko te ludzie, jakie poszukują pracowników, ale też te ludzie, jakie zajmują się wszystkimi procesami powiązanymi z zatrudnieniem pracowników. Na przykład payroll, tak, to też, to już jakby finanse takie, ale specjalna księgowość taka, ale księgowość powiązana z zatrudnieniem pracowników, ich wynagrodzeniami na przykład. Okej, jeżeli mówimy o finansach, to wiadomo, to różne obszary finansów i może Oleg nam więcej powie o tym, bo on właśnie pracuje z finansami. Jeżeli mówimy o analityce i różnych research po polsku czy po ukraińsku? Badania może, badania. Badania po polsku, tak. Jakieś badania i analityka, tak, to w tym przypadku to też jakby różne rodzaje tych badań, albo badania rynku na przykład może być, albo wewnętrzne jakieś badania firmowe, jakieś trendy, zobaczyć co się dzieje, co się zmieniło, czy jakieś akcje, jakie podejmuje firma, mają jakieś wyniki, czy nie, jakby o to chodzi. Jeżeli mówimy o customer service, to też różne rodzaje. To call center był taki przykład od Olega, taki call center to jest też customer service. Albo taka ciekawostka, na przykład jeżeli wy zwracacie się do customer service, to znaczy tej obsługi klientów takich przez stronę Google'a w języku ukraińskim albo rosyjskim, to ten customer service siedzi w Polsce, w Krakowie i Wrocławiu. Bo ja wcześniej pracowałam na Google właśnie w takim customer service i to taka ciekawostka, że język rosyjski i ukraiński był zatrudniony wyłącznie w Polsce i nie było tego w Ukrainie. Przez to, co mówiłam wcześniej, że mamy różne przepisy w Ukrainie i w Unii Europejskiej i Google, żeby być jakby zabezpieczony, tak powiedzmy, i te wszystkie procesy nie przenoszą do Ukrainy, chociaż Ukraina jest tańsza jakby z tego powodu. Ale to było w Polsce, bo tutaj dużo takich albo studentów, tak, dla jakich językiem ojczystym jest ukraiński lub rosyjski, albo po prostu ludzi, jakie przyjechali do Polski i też mogą tam pracować. Okej. Różne jakby te procesy też powiązane z IT, tak? Też taki customer service, tylko w dziedzinie IT. Bankingowe różne rzeczy, no i różne właśnie te procurement, jakby to wytłumaczyć, to takie
logistyka raczej taka, tak? Czy jak to się... Może mi pomożesz, Oleg, to... Wspieranie vendorów, na ile Vendorów, rozumiem. tak. No, też vendorów też takie słowo niezrozumiałe, wiesz. Vendory to rosyjską by to powiedziała poдрядчики, jakby, tak? Takie, to znaczy współpraca z firmami, jakie nadają usługi do głównej firmy, tak bym powiedziała. Dobra. I co jest najważniejsze z tego wszystkiego, o czym chcę od razu powiedzieć i będę mówiła jeszcze w ciągu dzisiejszej naszej rozmowy, że często wymaganie dla tych wszystkich, dla początkowych, powiedzmy, takich stanowisk w tych wszystkich działach, jedynie może być czasami po prostu język angielski i tyle. Jakieś bazowe doświadczenia, albo w ogóle jakby bez niego, bo chętnie zatrudniają studentów, chętnie. Te wszystkie działy chętnie zatrudniają studentów, albo nawet takie na praktyki. I też nam Oleg o tym dzisiaj chyba powie swoje doświadczenie. W moim przypadku, kiedy ja znalazłam swoją pierwszą pracę w korporacji, to pracowałam w tym customer service i jedynym wymaganiem, jakie miałam, był potrzebny język angielski, przez to, że rozmowa rekrutacyjna odbywała się w języku angielskim i znajomość języka rosyjskiego na poziomie jakby języka ojczystego, to znaczy, że taki, że jest jakby bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego, powiedzmy. Ale z nami też pracowali Polacy, jakie skończyli jakąś filologię rosyjską, ale większość była oczywiście ludzi z Ukrainy, bo my byli taką częścią Google'a. Nie pracowałam na Google, a pracowałam właśnie tego vendora, takiego firma, jaka nadaje usługi dla Google'a. I jak ja już mówię, jedynym wymaganiem było dwa wymagania, język angielski i język rosyjski i nie żadnego doświadczenia nie było potrzebne. Ja pracowałam ze studentkami, jakie mieli 19 lat na przykład i oni nie mieli żadnego doświadczenia, po prostu pierwszy lub drugi rok studiów i oni już mogli pracować w korporacji. I to jest bardzo ważne, dlatego że my zawsze myślimy, że my nie możemy po prostu aplikować na jakieś takie stanowiska, bo oni jakoś tam super się jakoś nazywają, tak? Jakieś takie dziwne nazwy dla nas, albo jakieś tak brzmi jakoś bardzo profesyjnie, albo coś tam jeszcze, bo jakiś analityk, bo moje stanowisko się nazywało content reviewer, to znaczy, że ja sprawdzała strony internetowe, jakie Google promuje, bo Google nie chciał być powiązany ze stronami, jakie promują, nie wiem, jakieś takie dziwne usługi, powiedzmy, co było u nas takiego zakazanego, sprzedaż broni na przykład, albo to znaczy orężia, sprzedaż jakichś towarów dla dorosłych, bo oni mieli swoją taką wydzielono, filtry mieli, żeby dzieci nie mieli na przykład do tego dostępu, do takiej informacji. I to znaczy, że jak już mówię, że tylko jedyne wymaganie było język rosyjski, żeby po prostu można było przydać tą stronę internetową, bo byli takie kryterium, po jakim mieliśmy sobie zrobić takie badanie tej strony internetowej. I to co robiłam, to była moja pierwsza praca taka w korpo. Ale to już jakby przejdziemy do tym później, ale jeszcze raz, jeżeli widzicie jakieś takie stanowiska, jak tak się nazywają, to niekoniecznie jest potrzebne jakieś super doświadczenie do tego wszystkiego. Jana jest bardzo fajnym przykładem, ponieważ na przykład mamy Google Office w Warszawie, tak? To jest shared service, a ty pracowała w BPO, tak? Które tak, ja nadaje pracowałam w BPO. serwisy dla Google. Tak. Właśnie to nie był sam Google na przykład, to była korporacja, która pracuje dla Google. Tak? Także można na przykład ten przykład nawet z Jany zrozumieć, tak, że mamy korporację, która pracuje dla Google'a, gdzie była Jana i mamy oddzielny Google, który jest na przykład z placówką w Warszawie, myślę, że tak, mają tam office, tak? No też taki jakiś, bo chyba główny office europejski znajduje się w Dublinie. Tak. My Ale pracowaliśmy z Dublinem. mają tam jakiś office, na ile wiem. Okay. Z mojej strony to będzie następny slajd. Jakich osób poszukuje branża, tak? No po pierwsze chcę powiedzieć, że w ostatnich latach to bardzo wiele różnych korpo zaszedli na rynek polski, tak? I to są bardzo różne korporacje. Na przykład to mogą być od logistyki do finansów. I mają właśnie różne wymagania i te
serwisy, które one prowadzą tu, one bardzo często unikalne i bardzo różne. I dlatego nie zawsze one, te korpo mogą nie zawsze wymagają bardzo takiej super znajomość na przykład tych procesów czy branż, ponieważ ta korporacja na przykład mogę być tylko pierwszą korporacją w Polsce, która w ogóle pracuje na tym stanowisku na przykład. Także często korpo pytaje takie 3 głównych rzeczy i właśnie miałem analizę tych stanowisk, które są i pierwsze to jest znajomość języków obcych. Chcę powiedzieć, że najwięcej to, tak powiem, 60% to było taka, że oferta potrzebuje znajomość języka angielskiego. To większość rynku właśnie tych językowych stanowisk, które mamy w korpo, one związane z właśnie językiem angielskim. No, tylko chciałam Tak, dodać, przepraszam, że tak. język angielski jest potrzebny dla wszystkich stanowisk prawie w tych Tak, firmach, ponieważ ale chodzi tylko, mówisz o tym, że tylko że angielskie, tak? właśnie mowa o tym, że na przykład, że twoja praca będzie na cały dzień w języku Mhm. angielskim, w tym sensie, tak? Ale oczywiście, że na przykład rekrutacja, bardzo często dokumenty, jakieś procesy, które będziecie mieć, albo treningi, one będą w języku angielskim, tak? Ale praca na przykład może być w innych językach, zależy od marketu, od stanowiska i co robicie w ogóle no, na swoim stanowisku, tak? Właśnie dlatego chcę powiedzieć, że jest bardzo ważnym mieć, z tego co wiedziałem, to język angielski chociażby na stanowisku B1, B2, czyli średnio zaawansowany, tak? Są oferty, gdzie szukają różne egzotyczne języki, powiem, ale one bardzo nieczęste. Także możecie szukać, tak? Może ktoś coś spotka, ale na ile wiedziałem, to na przykład tam może 10 ofertów z językiem angielskim i jedna na przykład na znajomość, ja nie wiem, tam arabskiego, coś być w takim sensie. Drugie wymagania, które wymagają, to jest doświadczenie. I tu bardzo ważny moment. Doświadczenie nie zawsze musi być w tej samej branży, tak? Na przykład mam finanse i prezentuję w tej chwili finanse, to u nas jest taki moment, że na przykład nie obowiązkowo mieć doświadczenia tylko w finansach, tak? Na przykład widziałem ofertę, gdzie napisano, że jest możliwe, że tam rok, dwa, na przykład w IT albo w innych sferach, w innych branżach. Głównym tutaj pytaniem będzie, co robiliście na tych stanowiskach podczas swojej pracy, tak? Także jest wymagane doświadczenie, ale powiem tak, nie jest tak strict, że to na przykład kiedy aplikujesz do finansów, że to musi być 3 lata tylko w finansach, na przykład, tak? Także dlatego tutaj nie trzeba sobie budować jakieś, nie wiem, barierę, że na przykład mam doświadczenie w innych branżach i nie mogę pracować na przykład na jakichś stanowiskach potem w finansach albo w innych na przykład branżach, tak? No my z tobą, Olek, wczoraj rozmawialiśmy, że na przykład, że jest stanowisko takie finansowe i to niekoniecznie finansowe doświadczenia, może być nawet jakaś matematyka, czy jakieś Tak, takie tak, nauki jakieś ścisłe, to znaczy, że techniczne takie, po prostu techniczne, że chodzi o to, że dla finansów jest potrzebny taki układ mózgu analityczny, powiedzmy analityczny, tak. tak. Także tutaj główny, nawet powiem tak, wiesz matematykę, no to możesz pracować w finansach, tak? Tak w takim sensie, ponieważ te wszystkie procesy, no to korpo nauczy ciebie, tak? Także tak. I co najważniejsze, myślę, że korpo chce widzieć o te, powiedzmy tak, umiejętności miękkie. To pierwsze, jaką osobą ty jesteś, czy możesz komunikować z innymi osobami, z departamentem, ponieważ jak Jana już pokazywała ten slajd poprzedni, to bardzo wiele stanowisk jest związane z kontaktem z klientami albo innymi działami i tak dalej. Tak, dalej potem idzie organizacja pracy. Tutaj i terminowość, elastyczność związana z tym, że faktycznie teraz pracujemy więcej zdalnie, tak?
I czasem to jest twoje zadanie zorganizować pracę efektywnie, ponieważ na przykład pracujesz z domu, tak? I musisz rozumieć, że te wszystkie procesy, które masz, no to w większości przypadków to ty jest zobowiązany, jak poprawnie ich zbudować na przykład, tak? I ostatni moment to, że korpo rozumie, że na przykład pełna informacja albo tam inne programy, albo jakieś, nie wiem, nowe systemy, nie zawsze one dostępne dla wszystkich, tak? I będą uczyć was i jedno z takich wymagań to jest właśnie szybko uczyć, szybko doszkalania się podczas swojej pracy. I właśnie jak widzicie, to bardzo te trzy takich największych pytania, które zadaje korpo, ono faktycznie daje możliwość aplikacji na bardzo wiele stanowisk, tak? Ponieważ nie mamy tu stricte, że na przykład musisz wiedzieć na przykład tam taką programę, albo musisz mieć doświadczenie tam, nie wiem, 5 lat tylko w finansach, tak? I właśnie ta elastyczność myślę, że jest takim głównym plusem korpo i tej branży. Okej. To tutaj jakby, dlaczego o tym mówimy? Żeby wy dla siebie zrozumieli, że wasze każde doświadczenie ukraińskie przyda się na tym rynku, na tym BPO rynku, na rynku korporacyjnym. Bo istnieje taka różna wariacja tych stanowisk, no to pokażę wam, jak to się nazywa na jakimś pracuj.pl, czy na jakichś takich stronach. I to jakby wszystko jest jakby takie straszne nazwy, powiedzmy, ale to nie potrzebuje jakiegoś super doświadczenia do tego. No, wiadomo, że jakieś stanowisko menedżerskie to będzie potrzebne poprzednie doświadczenie. To jasne, że bez poprzedniego doświadczenia jakiegoś nie staniesz team liderem, czy nie wiem, kierownikiem zespołu jakiegoś, to nie staniesz, wiadomo. Ale jeżeli mówimy o stanowiskach te specjalistyczne, to na przykład, jeżeli mówimy accountant with languages, to znaczy, że księgowy z językami. I jeżeli to nawet się nazywa po angielsku, to praca może być w języku polskim, tylko po prostu te wszystko dokumentacje i proces rekrutacji będzie w języku angielskim. Bo tam trzeba w opisie czytać, bo na przykład z languages, na przykład mamy korporację taką Shell, tak? Wszyscy znacie tę korporację, bo sprzeda benzynę i tam paliwa, ale przez to, że Shell pracuje z Rosją na przykład, na rynku SNG, i tak bym powiedziała, to tam jest bardzo często wymagany język rosyjski na przykład, albo teraz ja nie wiem, czy to się zmienia ze wszystką sytuacją z wojną, bo na przykład Google pozamykał te swoje działy rosyjskie tutaj w Polsce, zostali tylko ukraińskie stanowiska. Nie wiem, czy w Shellem to podobna historia, bo Shell po prostu paliwo sprowadza z Rosji, dlatego mi się wydaje, że nadal zostają tam jakieś takie stanowiska z językiem rosyjskim i to jakby jedyne wymaganie, jakieś doświadczenie poprzednie w jakiejś dziedzinie i język rosyjski czy ukraiński. Customer Service with Languages to w ogóle tylko język jest potrzebny. Payroll to samo, jakieś doświadczenie minimalne w księgowości, też język angielski i spoko można sobie aplikować. Training specialist to na przykład wczoraj Natalia, tak, pytała, Natalia, pracujecie, prawda, pracowaliście w Ukrainie w wyższej szkole zawodowej, tak? Na przykład ten training specialist, na te stanowisko może aplikować ktoś po prostu z doświadczeniem jakiegoś pracownika, jakiegoś czy uniwersytetu, czy czegoś po prostu, bo training specialist to znaczy ktoś, kto umie przekazywać informacje i czegoś uczyć innych ludzi, bo tego, czego będziecie uczyć w tych korporacjach, tego nie możecie wiedzieć z poprzedniej jakby pracy, powiedzmy, bo to jest bardziej takie specyficzne dla każdej firmy i te swoje szkolenia firmowe, one są specyficzne i najważniejsze jest to, że umiecie szybko się nauczyć czegoś nowego i przekazać to. No i właśnie to różne te jeszcze tutaj przykłady, że analitycy, różne rodzaje analityków, business development, czy
nawet ten legal and compliance specialist, bo wczoraj my rozmawialiśmy o prawnikach, tak, że trzeba im potwierdzić swoje doświadczenie takie, doświadczenie, wykształcenie prawnicze. Czasami tutaj nie jest potrzebne dla tego stanowiska jakieś wykształcenie europejskie, po prostu znajomość tych procesów i jak to się wszystko odbywa ze strony legal, z prawnej strony. Tak Właśnie, Jana, ja się chcę dodać, dlaczego na przykład korpo, tak, ponieważ mam znajomych, które właśnie chcieli pracować prawnikami, tak, po na przykład wykształceniu u naszej uczelni w ukraińskiej, tak, no to na przykład te małe korporacje, małe firmy, no to one wymagają, żeby był na przykład jakiś dyplom polski i tak dalej, tak. Korpo zgadza się na przykład, że masz ukraiński dyplom prawnika, no to czemu nie, i ten na przykład legal and compliance bardzo często jest taki, chcesz być prawnikiem, no to pierwszy staż to lepiej otrzymać na przykład w korporacji, ponieważ jest łatwiejsze na przykład weryfikacja i popaść w korporacji na te stanowisko, czym na przykład w małe lokalne biuro w takim sensie. Wiemy? Jeszcze tutaj macie jakieś pytania do tego, bo Natalia. Aha, właśnie ta Natalia, o jakiej mówiłam. Wróciła, nie było jej na kolu. Nie macie pytań, tak? To idziemy dalej. Przygotowaliśmy dla Was taką ankietę i poprosimy Was to w czacie napisać. Tak, albo T, albo N, to znaczy, że jeżeli tak macie na to pierwsza odpowiedź, a N czy nie. I teraz zapytam Wam, czy wartości, jakie wyznaje firma, do których chcecie aplikować, są moimi wartościami. To jest bardzo ważne pytanie. Dlaczego? Bo jeżeli jest firma duża, korporacja, to oni mają jakieś swoje wartości, taką politykę wewnętrzno-firmową. Na przykład jak u nas w UBS-ie, że wszyscy równe, tak, bo my pracujemy na całym świecie. UBS ma 74 tysięcy pracowników na całym świecie i na razie my jesteśmy w procesie połączenia z innym bankiem, jaki ma jeszcze 55 tysięcy ludzi na całym świecie. To my jakby nie pracujemy tylko gdzieś w Unii, my mamy jakby ofisy i w Stanach Zjednoczonych, i w Anglii, i w Szwajcarii, i w Indii, i w Hongkongu na przykład. I te wszystkie ludzie, oni mają swoje kulturowe różnorodności, tak? I wartościami firmy, jakby wartościami UBS-a jest to, że my wszyscy jesteśmy równi, współpracujemy i że klient jest dla nas najważniejszy. To jakby z takich najważniejszych wartości firmy. Dobrze, zaczynamy. Dlaczego korpo właśnie, po pierwsze, no te 5 takich plusów, tak, to są zbudowane na analizie tych zapytań, które bardzo często są w tych ofertach na stanowiskach, tak? No po pierwsze, że to jest bardzo fajnym poziomem i właśnie doskonałym miejscem pracy, kiedy w ogóle nie masz jakiegoś doświadczenia, tak? Korporacje mają bardzo wiele ofert, staże, treningi i tak dalej i właśnie zatrudniają nie tylko studentów na przykład na te staże. Kiedy miałem pierwsze doświadczenie w BBH, no to na ile pamiętam, to tylko 20% z nas byli studenty, tak? 80% to było po prostu ludzie, którzy chcieli spróbować siebie w korporacji i to było pierwsze właśnie stanowisko, na przykład staż. Tak? I dlatego faktycznie to jest bardzo takim dobrym miejscem, dlatego żeby zaczynać swoją pracę faktycznie na rynku pracy. Tak uważam, ponieważ drugi moment, który jest tutaj, tak, one mają bardzo szeroką wiedzę, jak pracować z obcokrajowcami, tak, ponieważ myślę, że nie jesteście pierwsze Ukraińcy, które te korporacje będą zatrudniać, tak, one mają już doświadczenie, jak pracować z dokumentami, jak tam wydawać na przykład dokumenty na wizy, na kartę pobytu i tak dalej, tak? Często to jest problemem na przykład w lokalnych korporacjach albo w lokalnych, małych takich biurach, że tam nie wiemy, jak na przykład tam zrobić te dokumenty potrzebne na kartę pobytu. Takich problemów na przykład w większych korporacjach nie ma, tak?
Dalej te korporacje, które przychodzą, one bardzo często są z zachodu i właśnie do rynku polskiego przynoszą te swoje tradycje, te swoje wartości, które one mają w Stanach albo w Europie, tak? I bardzo często to jest szkolenia zawodowe, sponsorowane treningi językowe, różne na przykład treningi kompetencji miękkich, jak na przykład pracować z ludźmi, jak budować networking i tak dalej, i tak dalej. Właśnie chcę powiedzieć, że w 2 korporacjach to wiedziałem, że są oferty i korporacje bardzo często oferują te możliwości rozwoju, ponieważ one rozumieją, że nie zawsze pracownicy mogą mieć ten poziom wiedzy, który one wymagają. I korpo jest gotowe do tego, żeby ciebie ćwiczyć, tobie pomagać, tak? Też chcę powiedzieć, że korporacje bardzo często jest takim miejscem, gdzie można budować karierę, tak? Można na przykład przechodzić z działu do działu, ponieważ są oferty i kiedy to jest wielka korporacja, są wiele różnych departamentów, gdzie ty możesz znaleźć ofertę, ale tak samo na przykład to można nie tylko po horyzoncie na przykład, ale i otrzymywać awans, na przykład promocji i tak dalej, tak? I chcę powiedzieć, że tak samo są różne programy pozapłacowych, takich na przykład jak najczęściej to jest prywatna opieka medyczna, karty sportowe, dofinansowanie do szkoleń na przykład, tak? Możliwość pracy zdalnej i wspieranie różnych kulturowych momentów, na przykład wycieczki kulturowe, tam nie wiem, bilety do teatru, kin i tak dalej. Także korpo wygrywa w tej na przykład sytuacji z mniejszymi korporacjami, na przykład lokalnymi, ponieważ mają bardzo szeroki obszar ofert, jest bardzo pięknym miejscem dla pierwszej pracy, gotowi zatrudniać obcokrajowców i oferują taki powiedzmy pakiet, to zależy od korporacji oczywiście, który jest ciekawy. Myślę, że można znaleźć bardzo różne momenty dla siebie, tak? Idziemy dalej. A może ktoś ma pytania o tym momencie? Tak? Tak? Можна задати, такі питання, як з тими фірмами контактувати на початку? Чи через мейл, чи іти до них, до сiedziby і зі своїм CV, чи як? Як перший контакт? Pierwszy kontakt to zawsze jest najtrudniejszy. To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ w moim przypadku to pierwszy kontakt miałem na targach pracy, tak? Na przykład, ponieważ próbowałem robić te aplikacje przez strony internetowe, tak? Potem pisałem do nich na maila, potem na przykład i tak dalej, tak? I właśnie ten kontakt przez internet, on nigdy nie pracował dla mnie personalnie. Pracował LinkedIn na przykład, tak, to co Jana opowiadała, że macie swój profil, tak, i na przykład korporacja szuka kogoś i bardzo często one poszukują i na przykład LinkedIn jest taką platformą, gdzie one mogą zrobić tą pierwszą komunikację, tak. Druga znaczy sami do was piszą, tak, ale dlatego potrzebno mieć poprawnie zbudowany profil, tak. Drugi moment to jest właśnie znajomość z korporacją, na przykład na targach pracy, są takie dni otwarte, prezentacji, które one i myślę, że na tych takich eventach można zapoznać korporacje. Personalnie dla mnie nie pracowało, że to na przykład pisać przez maila, aplikować przez internet. Mogę doradzić, żeby kiedy widzicie, że są jakieś na przykład eventy od tych korporacji albo na przykład są na targach pracy, próbujcie i lepiej zapoznać korporacje na przykład na takich eventach, czym na przykład pisać przez różne maile i tak dalej. Tak, i na targach pracy ważne przynieść ze sobą swoje CV i zostawić tym rekruterom. Nie po prostu przyjść i powiedzieć, ja chcę u was pracować, a przynieść swoje CV z sobą. Oczywiście, tak. I na przykład też chcę powiedzieć, że po prostu wiele korporacji w Krakowie i one nie wiedzą, jak z siebie reprezentować. Bardzo często mają tam na przykład takie відкриті dni, także i można przyjść na te presentation days, tak, gdzie one prezentują,
tam będzie jakaś kawka, herbata, prezentacja firmy, ale także można na przykład porozmawiać o stanowiskach i podać na przykład swoje CV, tak jak u mnie było na przykład, tak? Jeszcze wiem, co pracuję. Na przykład wy znaleźliście jakieś stanowisko, jakie w firmie, jaka wam się podoba. Po prostu można zapytać na grupach jakichś facebookowych, czy ktoś pracuje w tej firmie i ta osoba może zrobić taki referral na was, wysłać wasze CV, jak mówiłam wczoraj, że po prostu tam, że to inaczej, trafia od razu do jakiejś innej bazy i w pierwszej kolejności otwierają się takie CV, jakie przyszli od pracowników firmy takich, po poleceniu, a potem już otwierają te CV, jakie przyszli przez internet, takie zgłoszenia. To znaczy, że szukacie albo macie kogoś w tej firmie już i aplikujecie przez tą osobę, na przykład już macie nas w UBS-ie, to możecie po prostu swoje CV zgłosić do nas i z linkiem do stanowiska, jakiego szukacie. Nawet na CV nie potrzebujemy CV, tylko potrzebujemy stanowisko, jakie was interesuje i wasz e-mail. Ale na razie my mamy przez połączenie dwóch banków, my nie zatrudniamy nikogo na razie, jakby dlatego w UBS-ie teraz nikogo nie poszukuję formalnie, ale nie wiem, za jakiś czas, za parę, nie wiem, za kilka miesięcy na pewno otworzą się znów te stanowiska i będzie taka opcja z UBS-em. Wiem, że na przykład jestem jakby tutaj w Krakowie częścią grupy takich mam krakowskich i tam często jakby różne kobiety po prostu piszą, że znaleźli jakąś pracę, jaka im się podoba, kto pracuje w tej firmie i oni wysyłają, ta osoba się zgłasza się i po prostu do niej wysyłają swoje CV i w taki sposób aplikujecie. I to już jest dość dobra opcja, bo jeżeli już człowiek pracuje w tej firmie, to on już na pewno był na rozmowie rekrutacyjnej i już wie, o czym pytają w tej firmie konkretnie, tak? I może wam podpowiedzieć nawet jakieś odpowiedzi na pytania, albo w ogóle, albo po prostu powiedzieć, o co pytają na tych rozmowach. I to, o czym wczoraj opowiadała, że możecie po prostu znaleźć przez LinkedIn rekrutera tej firmy, każdego rekrutera, że po prostu tam w wyszukiwarce ludzi, wpisujecie firmę, tak? I ona pokazuje listę ludzi, jakie pracują, a tam w tym nagłówku już będzie napisane, że HR albo jak to się nazywa, sourcing specialist, tak? Czy jakoś się to nazywa, recruitment specialist, jakoś tak to w różne sposoby to określono w tym nagłówku tych ludzi. Po prostu może napisać message do tej osoby i powiedzieć, że jesteście zainteresowani tym stanowiskiem i ta osoba już odpisze wam, czy wysłajecie CV, czy poda jakąś inną osobę, jaka jest odpowiedzialna za to stanowisko. Bo moja koleżanka na przykład tak znalazła pracę. Po prostu napisała do rekrutera. Ja widzę, że mamy jeszcze jedną rękę od Iryny. Nie, to chyba ta sama, to Iryna, nie? Ta sama? To ja jeszcze mam pytanie. Pan Олег powiedział, że po praktykach, że tam byli studenci i nie tylko studenci, ale jaki wzrost, kiedy masz już od dawna student, to, czyli tam 30, 45. Iryna, to taki moment, że na przykład kiedy ja byłem na staży, to była taka, nie wiem jak to, cała od 18 lat do 37. Wiek Czyli w ogóle nie do ma 37 років, від 18 до 37 років, tak? Także, i to był staż, i to jakby pierwsza praca, ale tym byli osoby na przykład 35, 36 i tak dalej, tak? Także nie trzeba myśleć, że to tylko praca dla bardzo młodych, na przykład po uczelni albo na uczelni, tak? Tak. Więc kto pracuje w tym w BPO albo SSC, tak? Bardzo często to jest osoba, która ma znajomość języka na średnim poziomie, tak? Bardzo często to jest osoba wiek 33 lata, więc i 11% to jest obcokrajowcy, tak? Także to taki typowy portret. Oczywiście on mówi, że tylko o tej medianie, które na rynku, ale chcę pokazać następne dwa. Idziemy do nich, tak? Nie. Ja tylko jeszcze otwieram ten slajd i od razu tutaj pytanie od Larysy. Jak korporacje postrzegają pracę w niepełnym etacie? Niepełnym etacie, niepełny to... No częściowo znaczy, to różnie. Jakby może być tak, ale no ja tak powiedziałam, że 90% pracy to takie cały etat. Ale też istnieją takie niepełny etat.
No na przykład to jak неповний kontrakt, tak? Typu ja tak Ні, rozumiem. як часть ставки, знаєш, як кажуть, пів Ну, на- етату. Na przykład staż to jest bardzo często można umówić na przykład. Ja miałam staż, to miałam 35 godzin w tygodniu na przykład. Można było na 30 umówić, tak? Wiem, że są stanowiska, gdzie minimalna ilość, myślę, że 27 godzin. Także trzeba szukać i na przykład są oferty, gdzie można na niepełnym etapie być na przykład do tam nawet 30 godzin na tydzień, tak? Więc chcę powiedzieć, jakie mamy poziomy, tak? Bardzo często pierwszy poziom to jest stażysta, czyli intern. Potem po jakimś czasie możecie otrzymać ofertę, która będzie w tym departamencie albo na przykład w innym. Może to być młodszy specjalist, potem idę starszy specjalista, lider zespołu, tak? I potem mamy menedżera. Chcę powiedzieć, że w BPO i w Shared Services to jest ogólna taka sytuacja, że na 60% to jest kobiety, tak? I widzimy, że większość na innych nawet stanowiskach, tak? To mamy właśnie kobiety. Także można pracować. Są różne, na przykład w UBS-ie i innych korporacjach, tak, oferty dla kobiet, na przykład wspierania treningów, wspierania różnych program, na przykład tam różne parenting eventy dla rodziców, tak, i inne. Także myślę, tak samo jest bardzo fajny ten moment dla kobiet i robić pracę w korpo, tak? Możemy iść do następnego slajdu albo jakieś pytania. Właśnie tak. Kraje najczęściej wyszukiwania jako kraj pochodzenia. Dlaczego mamy ten slajd? Chcę powiedzieć, że w BPO i Shared Services Ukraińcy są bardzo, no jakby powiedzieć, często spotykane i widzimy, że jesteśmy najczęściej spotykane przez innych, tak? Mamy aż 21% właśnie w tych serwisach, tak? Także to jest bardzo popularne dla nas, ponieważ jak mówiłem właśnie te benefity, które daje korpo, ono właśnie jest bardzo pozytywnym dla obcokrajowców. I jest taka statystyka, że obcokrajowcy, które pracują w Polsce teraz nadają więcej uwagi właśnie pracowaniu w tych service centers, czym na przykład w innych branżach, tak? I możemy iść do wynagrodzenia, myślę, że No tak. to możemy zostawić na potem, albo jeżeli zostanie u Was czas, tylko to po prostu chodzi o to, że to, o czym rozmawialiśmy, że wynagrodzenie zależy też, gdzie znajduje się ten centrum usług, że w Warszawie wyższe wynagrodzenie, po prostu, że wartość życia w Warszawie też wyższa, tak? Dlatego Warszawa daje większe wynagrodzenie. Też o znajomości języków, że jeżeli znacie jakiś rzadki bardzo język, na przykład jak Oleg dzisiaj mówił o jakimś arabskim, to dostaniecie większe wynagrodzenie, aniż po prostu z językiem, nie wiem, rosyjskim czy angielskim. Bardzo jakby dobrze opłacalne teraz na przykład w Krakowie to język niemiecki, bo on jest rzadki dla Krakowa, ale we Wrocławiu na przykład język niemiecki nie jest taki rzadki, bo tam dużo ludzi mówi po niemiecku, przecież to wcześniej było miastem niemieckim przez jakiś czas i tam jakbyś taka kultura znajomości tego języka wyższa we Wrocławiu na przykład. Też firma, bo na przykład u nas w firmie wynagrodzenie zależy nie od twojego doświadczenia też, ale zależy od tego poziomu, na jakim pracujesz. Bo my jakby z Olegem pracujemy na tym samym poziomie w firmie i wynagrodzenie u nas plus minus będzie takie same, chociaż pracujemy w różnych działach. Ale bo istnieją takie, jakby właśnie te wynagrodzenia poziomowe. I to w korpo jest taka ciekawostka korpo, że jeżeli pracujecie na tym samym stanowisku w tej samej firmie, to dostaniecie na 100% to samo wynagrodzenie, jakby, albo bardzo podobne, na przykład różnica będzie tylko, może być podwyżki, jakby jeżeli dłużej pracujecie, tak? Ale jeżeli przyszli w ten sam dzień na to samo stanowisko, to będziecie otrzymywać to same wynagrodzenie. Dlatego te widełki wynagrodzeń zależy od firmy. Więcej zależy od firmy, tak, aniż od pracownika, bo na przykład ja pracowałam na jednego z vendorów Google'a i ten Google ma 3 takie vendory w Polsce
I ja pracowała w firmie, jaka za to samo stanowisko, bo byli ludzie, jakie robili to samo, co ja, ale otrzymywali mniejsze wynagrodzenie przez to, że pracowali na innego vendora. I to już jakby wewnętrzna taka polityka firmy, bo Google płacił za nas taką samo cenę. Tak, kosztowaliśmy dla Google, ja jako jednostka pracownicza, kosztowała tak samo dla Google'a, ale tu już zależało, ile firma zostawiała dla siebie, dlatego też jakby od firmy to zależy to wynagrodzenie. No stanowisko wiadomo, że jesteście jakby zwykłym pracownikiem, no dostajecie jakby jedno wynagrodzenie. Jeżeli jesteście już liderem zespołu, to wiadomo, że ta praca więcej jakby się opłaca. No i też specjalizacja, tak? Wiadomo, że jeżeli po prostu znacie tylko jakiś język, to jedno wynagrodzenie. Jeżeli znacie jakieś specyficzne, macie specyficzne umiejętności, czy coś tam jakieś coś, to po prostu będziesz inne widełki, powiedzmy, pracy. Chcę powiedzieć właśnie, jak Jana mówiła o doświadczeniu, będzie prezentować finanse, tak? Wcześniej miałem doświadczenie pracy w Ukrainie, potem zdecydowałem szukać pracy w Polsce, ponieważ wiedziałem, że finanse na przykład u nas i finanse tutaj to na różnych poziomach, na przykład u nas nie było banków szwajcarskich, amerykańskich i kiedy chcesz robić pracę, to karierę w takiej branży, myślę, że bez doświadczenia w liderach, czyli amerykańskich albo europejskich korporacji jest niemożliwe. Dlatego właśnie zmieniłem kraj na Polskę, tak, i zacząłem szukać pracy w Polsce. Miałem dwa podejścia szukania pracy. Pierwszy raz to kiedy byłem jeszcze na studiach, tak, i drugi raz już po pierwszej pracy, tak. Widziałem różne momenty i chcę i będzie prezentować te momenty, które mam, tak. Jak już wcześniej mówiłem, że faktycznie ta internetowa aplikacja dla mnie nie pracowała, tak? Po pierwsze, na przykład to jak działa, że szukasz korporacji, potem idziesz na stronę internetową tej korporacji, aplikujesz i potem czekasz na koła na przykład od HR-ów, i dla mnie to po prostu nie działało. Co było pomocne? Pomocny był LinkedIn, po prostu miałem profil na LinkedInie, w którym było napisane właśnie wszystkie moje cechy, gdzie pracowałem i tak dalej. I właśnie otrzymałem różne oferty od rekruterów i na przykład różne stanowiska. Także polecam LinkedIn jak jedna z opcji, gdzie możecie znaleźć właśnie tą ofertę albo gdzie będziecie widoczni dla korporacji. Tak? Drugi moment to było, że prezentacje firm. Miałem możliwość różnych spotkań na takich dni otwarte różnych korporacji, gdzie zapoznałem z kierownikami działów i właśnie miałem sobą swoje CV i po prostu podczas tych spotkań, kiedy na przykład inne tam pili herbatki, to ja dawał swoje CV i na przykład miałem rozmowy z kierownikami tych działów. I było bardzo pomocne, ponieważ w pierwszej sytuacji, kiedy to było przez stronę internetową, to myślę, że miałem bardzo wiele aplikacji. Myślę, że tak więcej niż 30, to tak 100% i nie otrzymałem koła od HR-ów. Na przykład w drugim przypadku miałem 4 spotkania na tych nieotwartych z korporacji i miałem właśnie 4 koła potem od tych korporacji. Także polecam. Bardzo często na Facebooku one piszą różne, na przykład, że mamy dni otwarte, mamy prezentacje korporacji i kiedy jest na przykład ciekawa dla Was ta korporacja, po prostu polubcie na przykład na stronie społecznej, na przykład Facebooku i potem będziecie widzieć te różne eventy, nawet od innych korporacji, ponieważ Facebook tak działa, że widzę, że jest ciekawy w tym ten topik dla Ciebie i potem będzie po prostu dawać Tobie różne inne takie same eventy. Chcę powiedzieć inny moment, gdzie można zapoznać z korporacją, to były targi pracy, tak? Właśnie miałem możliwość być na różnych targach pracy, one bardzo tak często to jest jesień, wiosna i w Krakowie one i wiem w innych wielkich miastach, to jest takie miejsce, gdzie są bardzo, bardzo wiele różnych korporacji, gdzie bardzo wiele różnych ofert
I na przykład na tych targach miałem możliwość zapoznać z kierownikami, którzy potem byli na moich na przykład rozmowach kwalifikacyjnych, tak? Także macie możliwość, bardzo rekomenduję wziąć udział w tych targach pracy, ponieważ tam no naprawdę są możliwości dla wszystkich. Czy są jakieś pytania o tym? Okej. Wtedy następny moment to jest moment o staży, tak? Właśnie pierwsze moje doświadczenie to było w banku amerykańskim i to był staż. Staż był w korporacji. Staż był w departamencie, który nie jest związany z moją branżą. To jest branża operacji. Jestem właśnie z finansów, ale dlaczego zacząłem pracować? Ponieważ przez pełen czas szukałem właśnie pracy albo na przykład doświadczenia w finansach, tak? I nie otrzymałem te oferty w branży finansów, tak? I otrzymałem ofertę od operacji. I właśnie mógłbym szukać tej pracy w innych departamentach, finansach, czekać na ofer, ale zdecydowałem zrobić staż w operacjach, tak? I dlatego chcę jakby zrobić taką rekomendację, kiedy widzicie, jest możliwość albo jakaś korpo jest ciekawa, właśnie wy jesteście ciekawi dla jakiejś korpo, na przykład na staż albo na jakiś taki pierwsze doświadczenie, tak? Polecam spróbować, nawet kiedy to nie jest waszą branżą. Na przykład w moim przypadku operacje to było trudne dla mnie, ale to był no, jedyna, powiedzmy tak, możliwość zacząć pracować. Więc pierwsza taka rada ode mnie, kiedy widzicie możliwość, tak, i korporacja mówi, że tak, jesteście bardzo super na ten poziom, próbujcie, nawet kiedy to nie jest waszą branżą, powiedzmy tak. Tak. Drugi moment, że staż bardzo często to jest takim pierwszym, nie tylko pierwszym miejscem pracy, tak? To jest stanowisko, gdzie korporacja na przykład 3-6 miesięcy uczy nowych ludzi do swoich tradycji, procesów i tak dalej. Także nie sugerujcie, że to tylko dla studentów. Bardzo często to jest po prostu taki period, gdzie korporacja uczy was, jak pracować w naszej dziedzinie na przykład, tak? Jak mówiłem na przykład w BBH, no to była bardzo taka sytuacja, że było bardzo wiele ludzi od na przykład po 30, tak, lat, od 18 po 30, ale właśnie no, starszych też było, także to nie jest taki moment, że na przykład kiedy mam tam więcej lat, to nie mogę pracować na przykład na stanowisku stażysty albo interna. Nie. Korporacja to tak uważa staż jako pierwsze takie doświadczenie i będziecie po prostu pracować tak, jak pracują inne ludzie w waszym departamencie. Będziecie mieć różne zadania, które robią na przykład wasze koledzy z departamentu. Także nie sugerujcie, że to będzie po prostu treningi, to będzie całkowita praca, będzie różne zadania. Także dlatego staż jest bardzo seriozny, konsiderowany przez wiele osób, kiedy one sugerują, czy chcę ja pracować w korporacji, czy ta jest praca dla mnie, tak? I drugi moment, który chcę pokazać, że bardzo ważne podczas poszukiwania pracy w Polsce mieć jakby minimalne doświadczenia w Polsce, tak? Na przykład to może być wolontariaż, może być jakiś, nie wiem, praktyka, ale właśnie staż to będzie takim najczęściej możliwy dla was pokazać, że my możemy pracować na polskim rynku pracy, tak? I no, myślę, że dla lepszych stanowisk trzeba będzie mieć jakieś pierwsze doświadczenie w Polsce, tak? I te pierwsze doświadczenie może być właśnie podczas stażu. Są jakieś pytania może?
Okej? Przepraszam, może być takie pytanie. Tak. A де najlepiej szukać korporacji, jakie same jest, no na przykład w Krakowie? Tak, jak ja szukałem? Jest taki portal pracuj.pl, tak? I na przykład co robiłem ja, tak, kiedy szukałem swój pierwszy staż, na przykład swoje stanowisko, ja po prostu szedłem na ten sajt pracuj.pl, tak jak ukraińska robota UA, tak? I po prostu piszę Kraków, tak? I po prostu tam będzie lista tych stanowisk, które są w Krakowie, tak? I wy zobaczycie na przykład różne korporacje, które są w Krakowie, tak? Które oferują najczęściej, tak? Na przykład tam będzie nie wiem, UBS, tam ABB i inne korporacje i możecie po prostu zobaczyć ofer od pełnej korporacji, tak? Otworzyć te oferty i zobaczyć, co one chcą i potem tam bardzo często są linki na ich portale albo inne linki na ich strony, tak? I możecie po prostu otworzyć ten link, przejść na stronę i zobaczyć, co to jest za korporacja. Często na pracuj.pl nie wszystkie oferty, ponieważ tam trzeba płacić za każdą ofertę, także no, polecam na przykład korzystać z tych takich portalów, gdzie są oferty pracy, tak? Zobaczycie, kto szuka pracowników, potem możecie przejść do nich na stronę i zobaczyć właśnie, co one robią w Krakowie na przykład, albo w innych miastach, tak? Zrozumiała, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, dziękuję za pytanie. Jak często odbywają się targi pracy w Polsce? No to wiedziałam, że byli w grudniu i dzisiaj w maju. Tak, one bardzo często to jest tak, marzec, tak, i potem jeszcze raz jesień to jest wrzesień, listopad, nie pamiętam kiedy. Także 2 razy, ale to tak 2 razy na przykład to zależy od miasta, ponieważ w Krakowie mamy Absolvent Talent Days, które faktycznie są w każdym miejscu Polski i one Absolvent Talent Days mają 2 razy w roku, tak? Potem na przykład od uczelni, które ja skończyłem, to UEK, one mieli też 2 razy w roku targi pracy, tak? Potem jeszcze na przykład były takie JobbyCoin, też 2 razy w roku, tak? To po prostu na przykład można w internecie, tak, napisać targi pracy i na przykład wasze miasto, tak? I faktycznie zobaczycie wszystkie oferty planowanych tych targów pracy, które będą. Ale myślę, że to będzie jesień albo początek jesieni, także. Okay? I jak mówię, na przykład, kiedy widzicie, że tam napisano, że targi pracy od uczelni, to jest spokojnie, możecie przyjść na przykład do tego uniwersytetu i też wziąć udział w tych targach pracy. To nie jest strict, że tylko na przykład muszą być tylko studenty, na przykład, nie wiem, tam w UEK-u albo innej uczelni. Tak? Dziękuję. Jakieś inne pytania, czy możemy iść do innych pytań? Okej, wtedy następny moment to jest moment rekrutacji, który miałem w Polsce. Właśnie chcę powiedzieć, że miałem dwa różnych typy rozmów. Pierwsza rozmowa to była z HR-ami, czyli kadrami, czyli tam działem HR, tak? I drugi typ rozmów, który miałem z line manager, czyli kierownikiem, który będzie najmować was. I właśnie podejście do tych rozmów było bardzo różne. Na przykład z HR-em to miałem takie pytania, że są w internecie tak bardzo często spotykane pytania na rozmowach kwalifikacyjnych, tak? I właśnie te pytania miałem, jakie na przykład moje silne strony, jakie słabe strony, jak pracuję z stresem, jakie doświadczenia miałem na przykład w tej korporacji czy w innej korporacji, które sytuacje dla mnie bardzo na przykład trudne w takich sensach i taka rada, że faktycznie te wszystkie pytania są w internecie, tak? I po prostu
polecam, żeby po prostu znaleźć tak przez internet najczęściej zadawane pytania na rozmowach kwalifikacyjnych i po prostu przez ten list dla siebie jeden raz przejść, ponieważ no, na przykład miałam te bardzo wiele rozmów kwalifikacyjnych i chcę powiedzieć, że 70-80% pytań to były właśnie z tej listy. Jakie to jest silne, słabe strony, co tam, jaka trudna sytuacja u ciebie była, jak pracujesz z stresem i tak dalej, i tak dalej. Także po prostu być gotowym do tego, można być wcześniej, na przykład po prostu znaleźć te pytania w internecie i propracować, powiem tak, sobą, albo poprosić kogoś z swojej rodziny, żeby posłuchał i powiedział, że ma to sens, ma sens te odpowiedzi, tak? Więcej z kierownikiem to było bardzo inny typ rozmów, ponieważ z kierownikiem to więcej mówiliśmy o doświadczeniu, tak? I na przykład kiedy miałem pierwsze takie koły z HR-ami, to HR nigdy nie pytali na przykład mnie o moim doświadczeniu ukraińskim, tak? One bardzo pytali na przykład o tym, jak silne, słabe strony, no i tak dalej w tym pytaniu, tak? Właśnie, ale na przykład kiedy miałem rozmowę z kierownikami, tak, to bardzo często było pytanie, co robiłem na tym stanowisku, jakie miałem zadania, jak wyglądała korporacja na przykład, jak co dzień wyglądał, jakie taski na przykład były najczęściej spotykane w mojej pracy, czy robiłem na przykład tam, nie wiem, tam inne zadania i bardzo często z kierownikami my mówiliśmy o tych właśnie zadaniach, które miałem z Ukrainy, tak, ponieważ doświadczenie w większości przypadków miałem ukraińskie w tym sensie. Także chcę powiedzieć, że kiedy macie doświadczenie ukraińskie, tak, to nie jest problemem, ponieważ w moim przypadku ukraińskie doświadczenie to było plusem i faktorem tego, że otrzymałem pracę w Polsce. Także co mogę policzyć, że kiedy widzicie oferty, zanalizujcie, co one chcą w tej ofercie i po prostu dostosujcie swoje doświadczenia do tej oferty. Na przykład, co mam na uwadze? Kiedy miałam pierwsze stanowisko, to było w operacjach, tak, i tam było wymagano doświadczenia pracy z klientami, doświadczenia pracy w międzynarodowych teamach i tak dalej, tak. I na przykład, kiedy ja robiłem swoje CV i pisałem opis swoich stanowisk ukraińskich, to na przykład doświadczenia w banku, nie pisałem, że miałem na przykład tam bardzo dobry poziom wydania kart albo kredytów, tak, ponieważ to nie ma sensu na ten operacyjny stanowisko, tak. Pisałem, że pracowałem bardzo z klientami, miałem tam, nie wiem, bardzo wiele callów, robiłem takie zadania związane z klientami, robiłem badania na przykład satysfakcji od klientów i tak dalej, tak? Pytanie o tym, czy w porządku? Okej, wtedy idziemy do innego momentu. Taki krótki wykład, jak może wyglądać na przykład wasza kariera w korporacjach, tak? Na przykład u mnie to było pierwsze doświadczenie w staż, ponieważ dlatego, że próbowałem na wszystkie korporacje, ale tylko staż był najbardziej taki dostępny, powiem tak, w tym momencie. Potem też miałem staż. Dlaczego? Teoretycznie mogłem pracować w innej korporacji na pełnym stanowisku, tak? Ale chciałem na przykład pracować z UBS-em i UBS w tym momencie oferował tylko staż jak offer, tak? Właśnie zdecydowałem jeszcze raz pójść na staż, ale już w innej korporacji. Chcę powiedzieć, że na przykład w UBS i w BBH to nie było, że tak cały czas treningi. Prawie z pierwszego tygodnia już miałem różne zadania związane bardzo często to były bardzo ciężkie zadania, tak? Po pracy na przykład 6 miesięcy otrzymałem offer w UBS-ie na stanowisko pracownika. Potem pracowałem na przykład 2 lata jako pracownik, tak? I potem otrzymałem offer na starszy pracownik.
Także widzicie, że można na przykład mieć różne staże w różnych korporacjach i na przykład z jednej korporacji do innej przechodzić, tak? A potem na przykład można z jednego działu do innego działu. Na przykład możecie zacząć pracować jak ja w operacjach albo w customer service, a potem nie podoba się mi, chcę pracować na przykład w finansach albo w innej sytuacji. Tak? To jest jeden moment i chcę jeszcze powiedzieć o CV, żeby każdy raz, kiedy robicie CV, to robić CV pod konkretną pozycję, ponieważ bardzo często robimy jedno CV i po prostu na 30 stanowisk wysyłamy te same CV, tak? To jest nie zawsze poprawnie, ponieważ różne stanowiska na przykład wymagają inne rzeczy. Na przykład operacji, one wymagają często, żeby był jakiś kontakt z klientem. Finanse na przykład nie wymagają tego doświadczenia z kontaktu z klientem, tak? Także na przykład w finansach jest ważne, nie wiem, tam praca z bilansem, praca z rekonciliacjami, innymi procesami. Także kiedy robicie właśnie CV, polecam robić każdy raz i pracować nad innym wariantem pod te stanowisko, na które aplikujecie, tak? Czy są jakieś pytania może? Okej. I jeszcze chcę powiedzieć, że możecie mieć różne sytuacje od na przykład HR-u, różne pytania i chcę powiedzieć, że do tych sytuacji trzeba być gotowym. W moim przypadku to były sytuacje z dokumentami, ponieważ pierwszy raz pracowałem na studenckiej wizie, drugi raz na przykład nie miałem karty pobytu. W tym momencie musicie przygotować odpowiedzi na pytania od HR-u, że na przykład mam prawo pracować na wizie, mam prawo pracować w takim, na przykład na tej karcie pobytu, które mam teraz, tak? I po prostu sprawdzić te wszystkie dokumenty, które macie, czy one jest aktualne, na przykład z urzędem i po prostu kiedy będzie na przykład call z HR-em, bardzo często one nie zawsze rozumieją tej specyfiki dokumentów, które my mamy, tak? Każda sytuacja jest inna i dlatego musicie powiedzieć, że tak, mogę pracować, ponieważ byłem w urzędzie, urząd powiedział mi, że na przykład te dokumenty, które mam, jest aktualne zgodnie z zakonem takim i takim. Tak, ponieważ w mojej sytuacji to był bardzo często spotykane, kiedy HR słyszeli, że nie mam karty pobytu, to było tak bardzo, bardzo ciężko dla nich, ale mówiłem, że mam możliwość, ponieważ zgodnie z zakonem i tak dalej, i tak dalej.